To jest jeden z posiłków diety najsilniejszego człowieka na świecie, a ja spróbuję przetrwać jego cały dzień. Oto kolejny odcinek serii najcięższych diet, więc jeżeli jeszcze nie wiedzieliście poprzednich odcinków, to koniecznie je nadróbcie. Mieliśmy już diety najgrubszego człowieka na świecie, strongmana, sumo, a dzisiaj przyszła pora na dietę Andrea Smaeva, czyli jednego z aktualnie najsilniejszych ludzi na świecie, który waży ponad 150 kg. Aby osiągnąć taki wynik, Smaev zjada około 13 000 kalorii. Jest to ogromna liczba kalorii, która składa się z 8 posiłków. Na swoim TikToku udostępnił to, co je każdego dnia, a jego dieta składa się z 1,5 kg pieczonych ziemniaków z wołowiną, pierogów, kilograma sernika, ogromnych kanapek, wielu puszek tuńczyka oraz wielu posiłków składających się z serka wiejskiego. Łącznie daje to ponad 6 kg jedzenia, które z pewnością nie będzie łatwe do zjedzenia, zwłaszcza, że moja waga jest dwukrotnie mniejsza. Czy jestem na to gotowy? Może spróbujemy jakiś inny odcinek? Zanim rozpocząłem wyzwanie, sprawdziłem wagę. Wynosiła ona 81 kg, a tak się prezentuje moja sylwetka. A co najważniejsze, tak się prezentuje brzuch. No i teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać po wyzwaniu. Taki content wymaga ode mnie niesamowitego zaangażowania oraz przygotowania, więc jeżeli lubisz takie materiały, to wbijmy tutaj 50 000 polubień, to z pewnością przyspieszy to realizację kolejnego materiału. A tymczasem zacznijmy od śniadania. Zorganizowałem odpowiedni worek ziemniaków, żeby godnie reprezentować chłopa takich gabarytów. Takim workiem to nawet można spokojnie poćwiczyć podczas gotowania. Musiałem przygotować odpowiednio 1,5 kg ziemniaków. Obrałem, a następnie pokroiłem na frytki. Wziąłem oliwę w sprayu z KFD oraz podstawowe przyprawy i przygotowałem je w wersji pieczonej. W tym samym czasie zacząłem przygotowywać wołowinę i prawie 2-kilogramowy posiłek był już gotowy. Tak więc pora na pierwszy posiłeczek, 1,5 kg frytek, 200 g wołowiny, takiego śniadania. No nie mogłem sobie wymarzyć lepiej. Jak takie coś na śniadanie można zjeść? Nie wiem, ale żeby być najsilniejszym i największym, trzeba jeść i dzisiaj to zrobimy, ziomek. Z tego co widzę, to brakuje tutaj sosiwa. Nie chcę tutaj się wpieprzać w spożywanie tego posiłku, ale lubię sobie polać dobry sosik na fryteczki. I tak się składa, że mam tutaj sosik z KFD, sriracha mayo. Troszeczkę na ostro, troszeczkę mayo, troszeczkę smaku, troszeczkę kalorii, ponieważ ma obniżoną zawartość kalorii. W sumie na tego typu odcinek może to i lepiej, bo tych kalorii będzie na tyle dużo, że po co dodawać sobie kolejnego sosu. I tak będzie 13 koła. Niedawno zamówiłem paczkę, pokażę ci ją w dalszej części filmu, więc oglądaj do końca. Lecimy z sosiwem na fryteczki, oh yeah. Nie żałujemy, na mięsko również sobie dodam. To jest petarda, pamiętaj, kod IFM daje ci rabacik na cały sklep KFD, więc cokolwiek dasz do koszyka, wpiszesz kod IFM, będziesz miał to zrabatowane, będziesz miała to zrabatowane. Fajnie się zrobiły takie chrupkie, sos podkręca, jest lekko ostry, więc dla fanów pikantnych sosów jak najbardziej kozak. I tylko 120 kalorii na 100 gramów, a to jest mayo, sriracha mayo. Początek tego posiłku zapowiadał się ciężko. Pierwsze frytki wjeżdżały nawet spoko, a pomagał mi fakt, że byłem serio głodny. Już czuję, że to będzie ciężki dzień. Objętość tego posiłku mega chamska. Ale zrobimy to, zjemy to, ja to zjem, ty będziesz patrzeć. Więc w sumie przepraszam cię, jeżeli jesteś głodny i jesz na głodniaka, to jest twój błąd. Powinieneś sobie coś przygotować do jedzenia i oglądać te odcinki ze mną, po prostu konsumując, razem spożywając kalorie. Albo ty patrzysz jajem i przechodzi ci głód. Game changer na redukcji, mój kanał. Dlatego jeżeli jeszcze nic nie masz, to serio weź coś do przekąszenia. Zobacz te fryteczki, jak to wygląda. Wiem, że będę żałował tych słów, ale na ten moment cieszę się, że robię ten dzień. Cieszę się, że robię tą dietę. Chociaż ja bym to traktował jako obiad, no bo sorry, 1,5 kg ziemniaków na śniadanie. Kto tak je? Aha, sorry. Najsilniejszy człowiek na świecie. W Europie Wschodniej to jest bardzo powszechne, aby na śniadanie zjadać właśnie takie posiłki. W tym pierwszym posiłku mam więcej frytek niż w całym poprzednim odcinku. A tam było mnóstwo frytek, bo robiliśmy te zamówienia z samochodu przed nami. Tam każdy zamawiał frytki. Powoli to czuję. Przypływ węglowodanów. 1/4 za mną. To się nie kończy, to się je i je. Ja ewidentnie jestem osobą, która woli rozpocząć dzień od czegoś słodkiego. A pikantny ten sosik, aż mi łezka leci. Good job. Good job, my bro. Napisz w komentarzu, czy jesteś team słodkie, czy słone śniadanie. Muszę się napić. Ewidentnie muszę się napić, nie wiem czegoś, ale napiję się. Lubię ten content. Lecimy dalej. Dojadłem resztę frytek oraz mięsa i tym oto sposobem pierwszy posiłek Smaeva był już za mną. Dobre to było, serio. Na moim liczniku ponad 2000 kalorii, a szczerze to jest malutki procent z tego, co będzie dzisiaj, więc grubo.
Drugie śniadanie wjeżdża na słodko. Oczywiście ilościowo znowu mam konkretną liczbę, bo 1 kg sernika. Przygotowałem 2 kawałki po 500 gramów w mojej ulubionej wersji, czyli truskawka z galaretką. Oczywiście wszystko legitnie odmierzone i mamy ponad 1000 gramów. Kolejny posiłek Smajewa, czyli kilogramowy sernik. Zobacz to jakie 2 kawałki. Uwaga! Mega ciężkie. Ale zanim zjem ten posiłek, postanowiłem sobie sprawdzić siłę swojego chwytu. Smajew jest taką osobą, która próbuje naprawdę różnych sportów. Trójbój, siłowanie na rękę, kulturystyka. Nawet w młodości grał w koszykówkę, więc ziomek jest naprawdę mega predysponowany do sportu i z taką masą mięśniową robi niesamowite rzeczy, nawet pływa i to naprawdę dobrze to wygląda. Jak na takiego zbitego gościa. Serniczek na bok, zaraz się nim zajmiemy. A teraz pokażę Ci kolekcję moich ściskaczy i oczywiście zrobimy sobie od najlżejszego do najcięższego. Najpierw zaprezentuję Ci ściskacze, takie możesz dostać na KFD. Masz tutaj 3 różne ściski, mały, średni oraz mocny. Zaczniemy od tego małego, tutaj jest to tytułowane w kilogramach, czyli mamy 22,5 kg. Zobaczymy, czy mój chwyt jest w stanie to udźwignąć. Jest, udało się. Jedna i druga ręka, elegancko. Będę robił tylko na prawej, ponieważ prawą mam silniejszą. 45 kg. Poszło. Dźwięk będzie tym wyznacznikiem, czy się udało, czy nie. 67,5 kg. Poszło. Ściskacze z KFD udało mi się zamknąć. Mamy tutaj funty. Tym razem sobie w funtach będziemy patrzeć. 100 funtów. Sprawdzamy. Elegancko poszło. 150 funtów. Pyk, 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 pyk. Uwaga. Poszło. Teraz bierzemy sobie 200 funtów. Z tego co pamiętam, to było dla mnie już wyzwanie. Aha, jeszcze opuściłem ten poziom. Uwaga. O, poszło. Teraz bierzemy sobie, patrz, 200 funtaczy. O kurde, czekaj. Chyba muszę ten sernik zjeść. A, nie poszło jednak, czekaj, druga ręka. O kur... Nie udało się zamknąć. Zobaczymy sobie jeszcze tutaj pomiar elektroniczny. Mam taki przyrząd, który mogę sobie sprawdzić siłę mojego uścisku i zobaczymy, jak to będzie wyglądać po całym dniu jak Smajew. Mój uścisk dłoni 57,8. Zrobimy sobie 3 próby. Mamy 60. Uwaga, mamy 60. Policja już tu... Chcesz zacząć? 50,3. Czyli 60 okazała się najlepszym wynikiem, jaki udało mi się teraz wygenerować. Zobaczymy, jak to będzie na końcu dnia. Poznaj Lokiego. Dobra, na przepitkę dołącza woda i lecimy z tym. Kurde, czy ja to zjem? Kilogram sernika grubo. Zobacz, jaki serniciozo. Tak się prezentuje. A mi drży ręka z głodu. Ej, dobry. Sernik wbrew pozorom nie jest najgorszą opcją na posiłek. Odpowiednio przygotowany ma sporo białka i może nieść ze sobą naprawdę dobre wartości odżywcze. Połówka za mną. O kurde, się robi mega słodko. Nie sądziłem, że aż tak. Chociaż w sumie kilogram sernika robi swoje. Potrenuję sobie ścisk, jedząc. Może będzie lepiej wchodzić. W tym dniu największą robotę robiła moja żuchwa. Miała ona tutaj konkretny trening. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz cheesecake. To będę wiedział, że oglądasz do tego momentu. Dosyć. Po takiej ilości cukru czułem, jak coraz bardziej się zamulam. Rozumiem zjeść dobre śniadanie, ale to był odpowiednik śniadań z paru dni. Ostatni kawałek sernika. Jak jeszcze to zjem? Przykleiło się. Jeżeli myślisz, że czas na przerwę, to jesteś w błędzie. Czas na przygotowanie trzeciego posiłku. Będą to pierogi. Przygotowuję od razu więcej sztuk, bo czekają mnie 2 pierogowe posiłki. Jeden przed, a drugi po treningu. Stwierdziłem, że jednak zanim zrobię sobie trening, postanowiłem zjeść kolejny posiłek, ponieważ jeszcze sporo jedzenia przed nami. To będzie dobrym rozwiązaniem, ponieważ rozłożę sobie ilość jedzenia przed treningiem i po treningu. No i mam tutaj 400 gramów pierogów. A to nie będzie jedyny pierogowy posiłek tego dnia, ponieważ po treningu znowu będą pierogi. Tutaj wziąłem sobie pierogi z jagodami oraz serem. Nabicie odpowiedniej ilości białka musi być. A jagody, mój ulubiony owoc w pierogach.
dobre combo. Szczerze mówiąc, totalnie nie chciałem już przed treningiem nic jeść, ale później sobie przekminiłem, kurde, to będzie dobra strategia, żeby doładować trochę kalorii, bo później będzie ciężko, a na treningu jednak troszeczkę to się przepala i później jest takie uczucie, że po prostu chcesz zjeść więcej. Nieraz trening ratował mnie na odcinkach i tutaj liczę na to samo. Jak trafię tym pierogiem do buzi, jakkolwiek to brzmi, to zostawiasz łapkę w górę. Pierogi wchodziły stosunkowo łatwo i cieszę się, że zdecydowałem się zjeść połowę właśnie teraz. I ostatni. Bęk. No to pora poćwiczyć. Cały trening był inspirowany ćwiczeniami, które dostępne są na jego TikToku. Zrobiłem ćwiczenia z własną masą ciała, podciąganie, uginanie na triceps, w opadzie tułowia oraz dipy. To jest ciekawe, że przy takiej masie ciała wybiera on trening z własną masą ciała. Pamiętajmy, że jego waga to ponad 150 kg i wykonanie takich ćwiczeń musi wymagać od niego niesamowitej siły. Naprawdę mega szacun. Na koniec dokończyłem biceps, aby zaliczyć cały trening łap i przyszła pora na kolejną część pierogów. Dobra, to mamy potreningowy posiłek i co? Znowu mamy tutaj pierogi. Tym razem mam tutaj 300 gramów pierodziozów. Kurde. Poleciała woda z pierogów. Ponad połowa kalorii za nami. Jeżeli to zjem i później zacznie się chamska seria serków wiejskich, ponieważ będziemy mieli raz, dwa, trzy posiłki z serków wiejskich. Konsumuję te pierogi, bo na razie dużo jest węglowodanów i czuję, że po prostu od tych węglowodanów po prostu mój mózg skacze jak piłka. Pam. Pierodziozo. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz pierodzini. To będę wiedział, że dotrwałeś do tego momentu. I zaś to. Na twoją część teraz wjeżdża za 3 punkty strzał do buzi. Patrz to. To chyba było creepy. Zjadając to łącznie miałem już zaliczone ponad 700 gramów pierogów, a kaloryczność tego dania na tamten moment wynosiła około 6,5 tysiąca kalorii, czyli połowa kalorii za mną. Mamy posiłek skończony, coraz ciężej i nie pociesza mnie fakt, że jeszcze 4 posiłki do końca. Co? 4 posiłki do końca? Jo! Pora na kolejny posiłek, serek wiejski, dokładnie mamy tutaj pół kilograma serka wiejskiego. O, dawno ci nie pokazywałem, co zamawiam z KFD, więc w sumie będzie to idealna okazja, żeby ci to pokazać. W tym miesiącu zamówiłem takie rzeczy jak WPI, kolagen, różnego rodzaju witaminki, kreatynka, chamsko zaplombowana, ale głównie potrzebowałem tego, czyli mamy tutaj owoce w żelu, czyli część tego posiłku. Nowe owoce w żelu od KFD mają aż 82% owoców i są dostępne w smakach truskawka, malina, wiśnia oraz taki miks ananas, brzoskwinia oraz mango. Aktualnie są dostępne w super cenie i nie znajdziesz takich produktów w markecie i to jest celowe, bo sklepy mają ogromne marże i ciężko tam znaleźć wysokiej jakości produkty w przystępnych cenach. No to proponuję sprawdzić, który smak jest najlepszy. Zaczynamy sobie od tego miksu. Ananas, mango oraz brzoskwinia, wszystko w jednym. Zobacz jaka konsystencja, ile owoców w środku, mega. Wow, od razu nakładam łyżkę. Bęk. Ten na razie daje 6/7. Poczekam z 7, bo może będą lepsze. Teraz bierzemy sobie wiśnie w żelu. Taka konsystencja. O kurde, jak to wygląda. Ej, wiśnie są też kozak. Ciężko mi powiedzieć, które lepsze. Bardziej wiśnie mi smakują. Też na razie daję 6/7. No to zobaczymy maliny. Lekko kwaskowate. Też sobie dołożę łyżeczkę. Ogólnie jako owoce najmniej mi smakują, bo wchodzą w zęby. I mnie to wkurza, że po prostu po zjedzeniu malin wchodzą te pestki w zęby, a tutaj mamy praktycznie same owoce, no więc czego się spodziewać? Będą pestki, będzie wchodzić w zęby. Tutaj na razie dam 5/7, ale tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu wchodzi to w zęby. No i truskawka. Witam pana Pawła. Truskawka petarda. Truskawkę daję 7/7, jednak to jest mój faworyt z wszystkich. Truskawka pierwsze miejsce, drugie miejsce lecimy sobie z wiśniami, trzecie miejsce daję brzoskwinię, ananas oraz mango w żelu, a na końcu daję maliny. Sprawdzajcie, wpisujcie kody IFM przy zamówieniu, a ja lecę z moim serkiem wiejskim. Bang. Taka ilość serka wiejskiego totalnie mnie zatkała. Duża ilość białka, dobrze, że jest dodatek owoców, bo inaczej byłoby jeszcze trudniej. Wow, jest grubo. Ten posiłek to jest naprawdę syta bomba. To dopiero pierwszy z 3 posiłków z nabiałem, więc końcówka zapowiada się ekstremalnie. Jeszcze troszkę. Ostatnia łyżka, w sumie to 2. I druga.
Poszło pyszne, piękne i człowieku zarobiste. Dobra, teraz lecę z kanapeczkami. Specjalnie kupiłem takie pojdy chleba, żeby były naprawdę takie mega duże. No zobacz, naprawdę są ogromne. Tu będę potrzebował, czekaj, muszę się posiłkować telefonem. Ile tych kanapeczek? 4 duże kanapki z serem proteinowym oraz szynką. Do tego 3 puszki tuńczyka. Warzywa damy sobie jako podkład na kanapki. Zrobimy tak trochę po rusku, trochę po polsku. Myślę, że nasze kraje są trochę do siebie podobne. I zrobimy takie po prostu pajdy chleba z tuńczykiem. Kanapki to danie, które lubię zjeść z początku dnia, ale na kolację również będą pasować. 4 gigant kanapki z warzywami, serem oraz szynką. Zobacz, jakie te kanapki są ogromne. Co tu się odpierdziela? Takie gigantyczne kanapki, zobacz, jeszcze nie jadłem. Chłopie, jedna kanapka to myślę, że spokojnie są 3, czyli można powiedzieć, że mam 12 kanapek takich standardowych, 3 puszki tuńczyka, no i wziąłem sobie do odcedzania wody, ponieważ podejrzewam, że jak otworzę tutaj, to co będzie? Water, my friend, be water. Więc wodę odcedzam. Nie wiem, czy ktoś pije wodę z tuńczyka? Jeżeli pijesz wodę z tuńczyka, napisz mi na Instagramie. Zachowam i ci oddam. Okej. Ale mi do oka tuńczyk prysnął. Psy będą mnie lizać po buzi, jak zwykle. Zoba, taki tuńczyk. No i wjeżdżam do kanapek. Sobie tak będę zagryzał. O, taki wiesz, jak to tuńczyk. Tą kanapkę najlepiej będzie złożyć w połowę. O tak, i zobacz to. I tworzy się mega combo sandwich. I opierdziele. To jest moment, w którym Smaje wrzuca giga kanapki i 3 puszki tuńczyka. Ale susza. W sumie mogę popić wodę z tuńczyka. Ja się zastanawiam, czy on to je, żeby żyć, czy żyje, żeby jeść. Bęk. Przygotowałem sobie 2 szklanki wody. Oto lecimy z kolejną kanapeczką. Gigant kanapka, teraz postaram się tak ją zjeść. Objętość diety powoli robiła się problematyczna. Co ty robisz? Pancake. Tuńczyka? Dobra, dam ci. A możemy pogadać później? O kurde, po palcu. Bye bye. Oto mamy połowę kanapek za mną. Ostatnia puszka tuńczyka. O kurde, nie będzie łatwo. Od razu jadę z tym. Ja nie wiem czemu, ale tuńczyk po prostu sam w sobie jest dla mnie się średni. 3 puszka poszła. W tym momencie zastanawiałem się, czy nie będzie dobrze zrobić sobie szejka z tych kanapek, bo byłoby to najbardziej praktyczne wyjście z tej sytuacji. Wow. Ostatnia kanapka. 1 szklanka wody. I can do that. Tego tuńczyka wezmę też, bo mi śmierdzi. Po zjedzeniu tej kanapki została mi już tylko 1 sztuka i musiałem powoli zrobić sobie jakąś przerwę. Razem z 4 kanapką miałem już zjedzone 6 z 8 posiłków, czyli do końca zostawało już coraz mniej jedzenia. Jak pigułkę połknąłem teraz. Zrobiłem sobie zasłużoną przerwę i zacząłem pracę na kompie. W międzyczasie kontynuowałem trening na ściskaczach. Wcześniej podczas zakupów na poszczególne posiłki również starałem się trenować swój uścisk. Stojąc w korku, czekając w kolejce czy szukając odpowiednich produktów. Miałem wrażenie, że po tym jedzeniu oraz częstotliwości ćwiczeń moje przedramiona miały potężny bodziec i wyglądały trochę lepiej. Przynoszę sobie tutaj pół kilo serka wiejskiego. Oczywiście przedramiona nadal ćwiczone. Mam nadzieję, że będzie lepszy wynik na samym końcu. No ale tutaj lecimy tym samym schematem, czyli mamy pół kilograma serka wiejskiego. Zobaczcie, ile tego jest. Normalnie mnóstwo nabiału. Dobra, dodam sobie jeszcze tyle. Ale szczerze, totalnie nie chce mi się jeść i po prostu wmuszę w to w siebie, żeby po prostu, no, skończyć tą dietę, żeby kalorie się zgadzały, ale totalnie nie mam na to ochoty. Ale nikt nie pytał o ochotę, tylko trzeba było to zrobić. Dokończyć przedostatni posiłek. Teraz tylko to połknąć. Udało się. Jeżeli nigdy nie jadłeś serka wiejskiego na raz pół kilo, to nie wiem, czy chcesz próbować, bo naprawdę to jest mega takie zapychające. O, czekam i zaraz ładuję kolejne pół kilo serka wiejskiego przed tym. Ale dietka. Jest godzina 1:25, a ja muszę spożyć swoje 500 gramów serka wiejskiego. Tu już sobie przygotowałem 500 gramów serka wiejskiego. No i tym razem bez dodatków. Po prostu samo białeczko chamskie, już się ubrałem w piżamkę. Ogólnie to jest moja koszulka, którą sobie kupiłem z zamiarem noszenia na co dzień, ale przesadziłem z rozmiarem, bo zobacz to. Lubię oversize, ale to jest przesada, cześć to. Więc będzie oversleep. Kulturysta, masz to. Jakbym taką rękę miał, co jest, zobacz to. Przecież tak mam dużo. Bon appetito, coticizo. Brak owoców sprawiało, że w smaku jeszcze ciężej to szło, ale motywowało mnie to, że to już ostatni posiłek i zaraz będzie po wyzwaniu. Ja już widzę jutrzejszy dzień, ale będzie sranie. Po każdym odcinku mam jedną rzecz, którą nie jem przez najbliższe 2 tygodnie i bez 2 zdań po tym odcinku będzie to serek wiejski. Według jego wyliczeń taki dzień kalorii może dostarczyć nawet 13 000 kalorii. To jest naprawdę bardzo ogromna ilość. Bęk.
Z tego co policzyłem, to zjadłem około 600 gramów białka, co naprawdę jest giga mocne. Kolejnego dnia po porannej toalecie zrobiłem sobie pomiar wagi oraz sylwetki. I tak to wyglądało. Przybrałem około 5 kg wagi, a taka jest różnica brzucha. To był kolejny odcinek z ekstremalnych diet. Tutaj pojawiają ci się poprzednie odcinki, koniecznie je nadrób i pamiętaj o naszym dealu 50 000 polubień i przyspieszamy realizację kolejnego giga mocnego odcinka, więc subskrybuj ten kanał i widzimy się wkrótce. Pozdro!